Witam Państwa serdecznie, z tej strony Robert, z kanału Top Tier, zawsze w drodze. Dzisiaj jesteśmy w Italii, jadę do Bremery, po drodze będę miał piękne widoki, no i śliczne okolice, bardzo bogate, ponieważ tam nie zauważyłem żadnych opuszczonych domów. Także chyba tam ludzie z turystyki żyją i to dobrze sobie żyją. A oprócz turystyki wydaje mi się, że tutaj ludzie żyją też z rolnictwa. Po drodze mijałem bardzo dużo pól winorośli, sadów oliwnych, natomiast nie widziałem pól ryżowych. Chyba tu nawet ryżu nie sadzą. Bardziej mi się wydaje, rys jest sadzony na południu, bo jest cieplej, a tutaj taki klimat już troszeczkę jest austriacki, także jest chłodnie, no i klimaty alpejskie. Tu zwolniłem trochę, wreszcie widać ludzi. Naprawdę, jechałem tą trasą, no samochody mi mijały, ale żeby ludzie byli, to jest rzadkość na tej trasie. Teraz chciałem wam powiedzieć ciekawostkę. Bardzo dużo Włochów mieszka ze swoimi rodzicami prawie do 40 lat. Włoszki są bardzo opiekuńcze, powiedziałbym, że nawet nadopiekuńcze. Ale wiadomo, u mamy jest zawsze najlepiej. Że Włosi bardzo długo żyją. Pod tym względem tylko lepsi są Japończycy. A najwięcej osób, którzy dożywają 100 lat, są na Sardynii. Tam ludzie najdłużej żyją. Wjechałem na chwilę na stację benzynową, ale niestety nie było ani DKV-ki, także muszę szukać dalej, bo mam niedużo paliwa. Znaczy się, no do Austrii na pewno by mi starczyło, ale później na autostradzie o wiele droższe jest paliwo. Nawet różnica jest 40 eurocentów, czyli to jest prawie 2 zł, nie? Także lepiej jest zatankować gdzieś na landówce i później spokojnie jechać. Po prawej i po lewej stronie są pola winorośli. No dużo tutaj tego jest. Pewnie wino jest tu tanie, nie? Ale na razie nie mogę zajechać dzisiaj nigdzie, bo spieszy mi się na pociąg do Bremery, bo w Austrii od 14 już jest zakaz dla ciężarowych. Także tylko pociągiem mogę się przedostać do Niemiec. Inaczej nie da rady. Jak widzicie, gajów oliwnych też tutaj nie brakuje. Może dlatego, że Włosi naprawdę dużo jeżdżą oliwy z oliwek i oliwki są do każdego obiadu dodawane. Może to sprowadza się do tego, że Włosi długo żyją. No bo chyba nie dlatego, że jedzą pizzę. Pizza nie wiem, czy jest taka zdrowa. A powiem wam, że we Włoszech jest ponad 300 rodzajów makaronów. Może makaron jest zdrowy. Włosi do każdego posiłku piją czerwone i białe wino, nawet dzieci. No i bardzo są krzykliwi. To może dlatego, że oni przez ten krzyk wyładowują się, a później są dla ciebie mili i serdeczni. Skądś to znamy. W poprzednich latach Włochy odwiedzało ponad 45 milionów ludzi rocznie. Także to jest dużo. Turystyka bardzo dobrze prosperuje. Ale wydaje mi się, że tutaj też są uprawy tych winorośli, oliwek. Dlatego ludzie mają pracę. Bo nie ma żadnych opuszczonych domów. No i popatrzcie na te domy. Domy naprawdę są piękne. Wille. Chyba to jest najbogatszy rejon we Włoszech. Jeżeli nie, to na pewno jeden z bogatszych rejonów we Włoszech. U nas obiad jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. We Włoszech kolacja jest najważniejszym posiłkiem. Potrafią przy niej spędzić nawet 4 godziny. No i składa się z 4 dań. Oczywiście musi być parę butelek wina do tego. My jakbyśmy pili tyle wina, to by nam wątroby posiadały,
ale z tego co słyszałem, Włosi mają inne żołądki, także tak samo mogą się zajadać winogronami do woli. No, wiadomo, kiedyś pewnie we Włoszech było dużo winogronów, dużo jedli, no i ich organizmy przyzwyczaiły się do tego, także teraz nie mają problemu z piciem wina. Chciałem wam jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę. Wiecie, co Włosi jedzą na Wigilię? No, oczywiście rybę, bo Włosi to jest bardzo katolicki kraj. Ale do ryby oczywiście makaron. I sypią to bardzo grubą solą. Czy to dobre? Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze, ale pewnie im smakuje. No, już trochę mówię po włosku i kiedyś Włosi mnie się spytali, jak jest kawa po polsku. No to ja mówię, żeby ta pani wpuściła mnie na zaplecze, to ja im pokażę. Kazałem jej zrobić jedno espresso, bo Włosi tak piją, no to espresso to jest dosłownie łyk kawy, nie? A ja kazałem jej zagotować wodę, no i zagotowała. Dolałem do tego espresso, tej kawy, wody, nie? No i dolałem trochę mleka. To wszyscy zaczęli się śmiać. Jak można pić taką kawę? No ale my taką kawę pijemy. No i powiem wam, że w tym barze z zamawianiem kawy już nie mam problemu. Tylko idę i mówię, kawo Polako i już wiedzą o co chodzi. No i pane to bułki, nie? Także zawsze bierę sobie jedną albo dwie bułeczki słodkie i do tego kawę. Teraz pewnie wiecie, można takie kupić kubki, tam się sypie właśnie kawę i wodę, no i się gotuje. No tam na przykład można z 3-4 łyżki kawy wsypać, no i trochę wody. No to dosłownie to jest, nie wiem czy setka będzie tej kawy i to jest taka mocna kawa, nie? I Włosi to piją na raz. Nie wiem czy to jest zdrowe, raczej chyba nie jest zdrowe, no ale oni długo żyją. U nas, jak się 2 czubate łyżki na szklankę weźmie kawy, to już jest kawa siekiera się mówi, nie? A wyobraźcie sobie, że oni biorą 4 i piją połowę zawartości tego, nie? Także nie wiem jak to określić. Super siekiera. Dziś już będę żegnał się z Państwem.
W następnym odcinku właśnie wam pokażę piękny zjazd na autostradę, która prowadzi do Bremery. Naprawdę tam jest cudownie, ale jest jedna taka rzecz, że ta droga po prostu jest trochę na skos. No i zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Tak się wydaje, jakby człowiek miał spać, ale nie spada, jednak jakoś to jest tak zrobione. Ale szczęśliwie przejechałem przez tę autostradę, no i dojechałem do celu. Życzę wszystkim miłego dnia i wszystkiego najlepszego. Bądźcie w zdrowiu.